Jagoda goi to nazwa obejmująca co najmniej dwa gatunki krzewów, kolcowy chiński lub kolcowy szkarłatny, nazwany także pospolitym. Pochodzą z Azji. Kolcowy jest uprawiana jako roślina owocowa oraz jako ozdobna, sadzona w zieleni miejskiej. Jej popularność może rosnąć, owoce bywają traktowane jako tak zwane superfood. Zdarzają się nawet określenia typu najzdrowsze owoce na świecie. Nierzadko można ją znaleźć na półkach ze zdrową i ekologiczną żywnością pod postacią np. suszonych owoców. W skrócie zawierają wiele witamin i minerałów, mają dobroczynne właściwości, takie jak działanie przeciwgorączkowe, wzmacniające, przeciwnowotworowe lub pomagające leczyć bezpłodność. Owoce można jeść na surowo, suszyć, gotować. W smaku nic specjalnego, jednak nie są mdłe jak np. aronia. Bez problemu można je jeść. Owoce niezbyt trwałe, jeśli mamy nadmiar, należy je np. wysuszyć. W przypadku dużych plonów niektórzy praktykują zbiór przez otrząsanie krzewów lub zbieranie z ogonkami, tak aby nieuszkodzone owoce mogły dłużej się przechowywać. Ja zjadam owoce w niedługim czasie po zerwaniu lub od razu z krzewu. Poza owocami w medycynie wykorzystuje się także inne części roślin, np. korzenie. Należy pamiętać, że niektóre osoby, np. z pewnymi chorobami, nie powinny jej spożywać. Jagody mogą także działać niekorzystnie przy nadmiernych spożyciach. Owoce do spożycia muszą być dojrzałe, inaczej mogą powodować zatrucia. Nie mogą być zielone. Należy do rodziny psiankowatych, jest łatwa w uprawie, samowystarczalna, tolerancyjna, rośnie na wielu glebach, jednak gleba nie może być ciężka i podmokła. Najlepiej przepuszczalnych, mało wiele wilgotnych, nie ma dużych wymagań pokarmowych, rośnie nawet na słabym podłożu. W moim przypadku jest to gleba sucha, słaba, jednak przed sadzeniem została użyźniona kompostem. Poza tym rośliny są ściółkowane. Najlepiej owocuje na pełnym słońcu. Dobrze znosi zanieczyszczenia powietrza, mróz, suszę. Czasami może być atakowana przez niektóre szkodniki i choroby, np. mączniaka prawdziwego. Przy zakupie należy kupić rośliny, które są w trakcie owocowania i mają dużo owoców. Wtedy mamy pewność, że rośliny już weszły w okres owocowania. Kiedyś kupiłem dużą jagodę goi bez owoców, która zaczęła kwitnąć dopiero po kilku latach. Druga kupiona wraz z owocami owocuje corocznie, choć plony nie były wtedy jeszcze takie duże. Teraz wraz z wiekiem oba lepiej owocują, a owoce nie są takie drobne. Dobrze jest kupić co najmniej dwie rośliny, najlepiej różnych odmian, jeśli takowe występują, bo część to rośliny bezodmianowe. Według mnie, jeśli jest dostęp, najlepiej kupić konkretne odmiany. Poza odmianami z czerwonymi owocami wyhodowano również rośliny o żółtych owocach. Co najmniej dwie różne rośliny to lepsze zapylenie, choć w teorii większość roślin powinna być samopylna. Istnieją różne metody uprawy, przykładowe sadzenie to np. 1 metr do 2 metrów między roślinami, rozmnażanie przebiega z sadzonek, przy siewie nasion na owoce można czekać nawet 10 lat. Krzew jest rozłożysty, o długich pędach, niekiedy wymaga podpór. Kwiaty fioletowe, zdarza się, że krzew zakwita jesienią, później jednak wraz z wiekiem normuje się i zakwita już w odpowiednim terminie, dając owoce na jesień. Wytwarza dobry system korzeniowy i puszcza odrosty. Cięcie polega na usuwaniu starych, chorych, uszkodzonych i przerzedzaniu zbyt mocno zagęszczonych pędów. Dobrze znosi cięcie. Na przykład zieleni miejskiej jest czasem formowana do kulistych lub żywopłotowych kształtów. Poza funkcją żywopłotu służy również do umacniania skarb. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.